Hej, tu Sysia, zapraszam Was na tegoroczne wyzwanie Project Pan, czyli zbiór kosmetyków, które mam zamiar zużyć do końca w roku 2024. W ubiegłym roku dzięki temu projektowi zużyłam aż 50 kosmetyków, które normalnie pewnie by leżały nadal w szafkach albo by się zepsuły, więc w tym roku również planuję kontynuować tą serię. Mam tutaj przed sobą zespół kosmetyków, które za chwilę Wam pokażę i miejmy nadzieję, że pomnożę moją zeszłoroczną passę. Także jeżeli chcecie zobaczyć, co mam zamiar zużywać w tym roku, to zapraszam do oglądania dalej. Słowem wstępu dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, w ogóle nie rozumieją, o co chodzi z tym Project Pan, co to w ogóle jest pan. Pan to po angielsku to srebrne denko w wypraskach kosmetyków, czyli to sreberko. I w Project Pan chodzi o to, aby dotknąć tego denka, albo aby właśnie zużyć kosmetyk tak, żeby to błyszczące denko się tutaj pojawiło. Chodzi po prostu o to, żeby zużywać kosmetyki całkowicie do końca. I oczywiście nie ma w tym nic ekscytującego, jeżeli prowadzimy minimalistyczny tryb życia i mamy bardzo mało kosmetyków, po jednej sztuce z każdego, ale wiemy, że w dobie konsumpcjonizmu wiele z nas kupuje więcej, częściej i więcej niż potrzebuje, więc tych sztuk ma więcej z każdej kategorii. No i właśnie chodzi o to, żeby nie marnowały się te produkty, bo każdy z kosmetyków ma swoją datę ważności i żeby one nie leżały odłogiem i się nie psuły, to po prostu koncentrujemy się na ich zużywaniu. Kolejna sprawa to też ograniczenie konsumpcjonizmu, bo właśnie zużywamy, a nie tylko kupujemy i używamy. Dzięki Project Pan dowiadujemy się, jak długo zajmuje zużycie danego kosmetyku, więc mamy też większą motywację do zużywania i mniejszą motywację do kupowania. Więc dla wszystkich, którzy mają trochę więcej kosmetyków niż powinni, ten projekt jest absolutnie fantastyczny. Także zaczynamy, co pojawi się w moim projekcie w tym roku. Chciałabym zużyć, zdenkować mgiełkę od Charlotte Tilbury. Wiecie, że to jest fantastyczna mgiełka, którą uwielbiam, mam jej już niedużo. Tutaj sobie zaznaczyłam, ile tej mgiełki było, ale już jest jej mniej, bo od momentu zaznaczenia już zdążyłam użyć jej kilka razy, a tak naprawdę wyciągnęłam sobie już ją w grudniu, także myślę, że jest to formalność, aby taką ilość zużyć, więc takie produkty też fajnie sobie wrzucić do projektu. No i właśnie, muszę się Wam a propos pochwalić jednym denkiem, które już mi się udało uczynić. No i jest to oczywiście ta konturówka Diana z Glam Shopu. Mówiłam Wam, że nie udało mi się ją zużyć jakby do nagrania odcinka, do końca roku, ale od tamtego momentu do nagrania tego odcinka minęło kilka dni i w tym czasie właśnie udało mi się ją zużyć. Tutaj ja już jej nie temperowałam, bo temperowanie było bez sensu. Wyciągałam sobie po prostu tą końcóweczkę tutaj, ten grysik i po prostu sobie tak malowałam usta jak zabaweczką. No i udało się zużyć, także pierwsze denko po prostu na dobry rozruch już jest dokonane. Następnie przechodzimy do bazy, która myślę, że może być pewnego rodzaju wyzwaniem. Jest to baza rozświetlająca od Dr. Ireneris i chociaż nie ma jej bardzo dużo, jest jej praktycznie, no tutaj wiecie, w tym miejscu trochę więcej, w tym trochę mniej, ale jest to jednak produkt rozświetlający. Ja tej bazy nie używam na całą twarz, raczej gdzieś tam na policzki, czoło, troszkę nosek, więc nie używam jej w dużych ilościach, więc może to być wyzwanie, a może się okazać, że naprawdę ten postęp idzie szybko. Tutaj sobie oczywiście zaznaczyłam kreseczkę i będziemy aktualizację robić sobie co 2 miesiące. Nie przygotowałam sobie żadnego podkładu, ale przygotowałam sobie aż 3 korektory. I tutaj wyciągam sobie od razu 2, ponieważ są to 2 korektory od Dr. Ireneris w odcieniu 1 i 2 i ja tych korektorów używam na twarz. Jak zużyłam w ostatnim projekcie podkład, to właśnie wyciągnęłam sobie te korektory, aby używać ich na twarz. W ogóle liczyłam, że 2 będę pokrywać całą twarz, ale użyłam ze 2-3 razy serum z retinalem i po prostu moja buzia już jest dużo bledsza i ten jest za ciemny, więc sobie mieszam. Ten używam sobie tam na centrum twarzy, tutaj na żuchwę, a 2 policzki, czoło i tak dalej. Będę nagrywała również odcinek, w którym pokazuję Wam, jak zużywam te kosmetyki, w jaki sposób je stosuję, także też pokażę Wam prawdopodobnie te korektory. No i jak zużyję te 2, to ruszę sobie z tym korektorem. Jest to Hean Camouflage Concealer w odcieniu 61 Vanilla. I to też prawdopodobnie będzie dobry również na twarz. To jest bardzo spoko korektor, więc jak zużyję tamte, to dopiero ruszam sobie z tym. Przygotowałam sobie
również puder, też od Dr. Ireny Ellis. On wygląda na taki sam, jaki używałam w ubiegłym roku, ale to jest inny. Tamten był rozświetlający, ten jest po prostu setujący. On się nazywa Translucent Loose Powder. Tutaj sobie zaznaczyłam, bardzo fajnie widać z tej strony to denko, więc tutaj sobie będę robić aktualizację po tej stronie, a nie po tej, gdzie tu jest, wiecie, bardzo malutko przestrzeni, więc to jest bardzo fajne miejsce. Jest też kreseczka i widzimy, że tego pudru jest całkiem sporo, ale okazuje się, że pudry idą mi całkiem dobrze w projekcie, więc myślę, że zużycie będzie widoczne. Jak się używa puszka do pudrowania, to tego pudru jednak idzie troszkę więcej. Także mamy już bazę i przechodzimy dalej. Słuchajcie, wyciągnęłam sobie bronzer, ale po ostatnich doświadczeniach z bronzerem, gdzie nie udało mi się nawet jednego zużyć w ciągu roku, postanowiłam, że wyciągnę sobie kremowy i może pamiętacie, że ja w ogóle ten bronzer od Danessy Myricks wyciągnęłam sobie na początku poprzedniego roku, ale stwierdziłam, że jednak nie chce mi się go używać, a w tym roku mi się chce. Więc wyciągam sobie, ale zaznaczyłam tutaj sobie taką kreseczkę i mam taki cel, aby zużyć ten kosmetyk właśnie do tej kreski. Po prostu boję się, że tak mnie obciąży ten bronzer jakoś tak psychicznie i będę zdemotywowana bardziej niż zmotywowana, że postanowiłam sobie ustalić taki cel, więc mam tutaj bronzer, ale mam ustalony cel. Na razie nie zużywam do końca. Może jak pójdzie mi dobrze, to stwierdzę, że jednak chcę zużyć do końca. Zobaczymy, nie chciałabym się zbytnio, wiecie, obciążać, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Przygotowałam sobie również róż i myślę, że z tym różem będzie to formalność. I jest to róż marki Romand, to jest See Through Melting Cheek w odcieniu chyba Melting Coral i jest to koreańska marka i ja wyciągnęłam sobie ten kosmetyk do projektu no, na początku roku, czy na końcu starego jeszcze roku i użyłam kilka razy i zobaczcie już jakie mam denko w nim. Zanim go wrzuciłam do projektu, to już miał delikatne denko, tutaj wrzucę Wam zdjęcie, ale użyłam go dosłownie, wydaje mi się, że 3 razy i już jak to denko się powiększyło, więc myślę, że to jest formalność, żeby go zużyć. On jest taki półtransparentny, więc można tutaj śmiało, odważnie go stosować i to opakowanie jest naprawdę nieduże, jest go nieduży tutaj w środku, więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo przyjemne zużywanie. No kosmetyk jest przepiękny, ma śliczny odcień. Dzisiaj akurat mam na policzkach coś innego, zaraz zobaczycie, ale jak sobie go przycisnę, to jest nawet prawdopodobieństwo, że do kolejnej aktualizacji już go nie będzie, albo będzie go po prostu jakaś totalnie znikoma ilość. Postanowiłam wziąć również rozświetlacz. W ubiegłym roku udało mi się zużyć jeden, ale był on nieduży i był on prasowany. W tym roku to będzie wyzwanie, słuchajcie. To będzie na pewno wyzwanie, to będzie challenge i jest to rozświetlacz sypki Glow Mama z Glam Shop. Sam ten rozświetlacz naprawdę wygląda bardzo, bardzo luksusowo na policzku, jest przepiękny, więc używanie go jest absolutną przyjemnością. No może oprócz tego, że się wiecie, trochę bardziej sypie niż prasowane, ale to nic. Natomiast jest go całkiem sporo. Tutaj jest 5-gramowe opakowanie. Na pewno nie ma go full, ale jednak taki sypki wydaje mi się, że będzie trochę trudniej zużyć. Na szczęście okazało się, że całkiem łatwo odchodzi mi tutaj, o widzicie, ten nie chcę wyciągać, ale będzie mi łatwo też robić zdjęcia aktualizacji, bo gdybym miała tak Wam pokazać, to tutaj nic nie widać, bo jest obklejone dookoła to opakowanie po prostu, ale jak będę robiła zdjęcie takie z góry, kiedy sobie to wyciągnę, to będzie widać progres. Mam nadzieję w każdym razie, także to myślę, że może być wyzwanie, ale liczę, że pójdzie dobrze. Jeżeli dotrwa do wiosny, to już wiosną, kiedy te dekolty będą troszkę większe i odsłonięte ramiona, to już powinno pójść całkiem fajnie, kiedy można sobie nawet na ciało tego produktu używać. Tyle z twarzy policzków, przechodzimy do brwiooczu i zacznę sobie od bazy. No tutaj mi też już nie zostało zbyt wiele. Jest to baza z Inglota Eyeshadow Keeper. Miałam zamiar wykończyć ją pod koniec ubiegłego roku, ale się nie udało, więc w tym roku chciałabym, aby się po prostu nie zepsuła, bo to jest genialna baza i już tak muszę ją, tak wiecie, tak konkretnie wyciskać, więc tutaj naprawdę nie ma dużo, no ale wiadomo, bazy się używa tyle, ile główka od szpilki, więc
Jeszcze jest trochę używania, ale to też jest taki mój cel, żeby po prostu ją wykończyć. Przygotowałam sobie 2 produkty do brwi. Jeden z nich to jest taki, który używałam już w ubiegłym roku. I tak poza projektem po prostu miałam ochotę poużywać. I jest to maskara do brwi w odcieniu blond od dr Ireny Eris. Fajnie mi się sprawdza, kiedy chcę, żeby po prostu delikatnie przeczesać, delikatnie usztywnić włoski, ale nie robić z nich beton. Więc chciałabym zużyć sobie ten produkt, bo tego blond używałam rzadziej, bo bardzo lubię tą maskarę w odcieniu brown i jej używałam często, a tej rzadziej, a jednak miałam otwartą. Nie chciałabym, żeby się zepsuła, bo jest po prostu bardzo fajna. Więc wrzucam sobie to do usztywnienia, utrwalenia włosków, delikatnego wyczesania, a do brwi mam zamiar zużyć tą kredkę i słuchajcie, jaram się jak dziecko. Po prostu po roku zużywania praktycznie jednego produktu, jakim był cień do brwi, mam wrażenie, że to będzie po prostu formalność, że to będzie czysta przyjemność, bo to są te takie cieniutkie, zobaczcie, nie ma tego jakoś bardzo dużo, to są takie cieniutkie kredki, używa się tego turbo przyjemnie, no bo już kilka razy te brwi robiłam i nawet tak miałam dni, kiedy siedziałam w domu i nie musiałam się malować, to miałam ochotę się pomalować, żeby móc sobie po prostu zrobić brwi tą kredką. Wybrałam sobie odcień 03 Deep Brown. Bałam się, że będzie trochę za ciemny, a chciałam zużyć, bo wiedziałam, że po prostu jak nie zużyję, to wywalę. Ale jednak zobaczcie, że na moich brwiach wygląda naprawdę fajnie. Jak się delikatnie tą kredkę używa, to ona nie ma takiego full krycia i nie jest taka bardzo ciemna jak tutaj w opakowaniu, tylko jest właśnie taka lekko półtransparentna, a jeszcze z blond żelem. Uważam, że te brwi wyglądają naprawdę fajnie, tak lekko, nie są zbyt przytłaczające, więc na kredkę powiem Wam, że się jaram chyba najbardziej z tego wszystkiego. Wyciągnęłam sobie, słuchajcie, paletkę, ale nie chciałabym w tym roku koncentrować się na zużywaniu palet. Po doświadczeniach z Naturalnie Różową wiem, że za bardzo mnie to ogranicza, jeżeli chodzi o moją kreatywność. To znaczy, jest to kreatywne, no bo musimy pomyśleć, w jaki sposób użyć jakiegoś kosmetyku, na różne sposoby, żeby nam się nie nudziło, ale przy mojej pracy, gdzie lubię po prostu codziennie malować się inaczej, jednak było to ograniczające. Z jednej strony oczywiście mogłam sobie pomyśleć, no okej, dzisiaj mam ochotę na pomarańcz, to sięgam po pomarańcz, a nie po róż, ale jednak z tyłu głowy miałam tą myśl, że powinnam zużywać tą paletę. Ja mam taki charakter, że jak sobie coś ustalę, to jestem raczej konsekwentna i czasami ciężko mi się wręcz odkleić od tego postanowienia, więc trochę się męczyłam z tą paletą mimo wszystko. Z jednej strony miałam satysfakcję, a z drugiej strony tęskniłam za kolorami innymi i innymi makijażami, więc w tym roku nie chciałabym zużywać palety, ale chciałabym zużywać pojedyncze cienie. I właśnie wyciągnęłam sobie paletkę Carmel Cud Nude z Glam Shopu i postanowiłam, że w tym roku mam zamiar zużyć ten cień i jest to odcień karmelowy. To jest taki jasny, złoto-beżowo-szampański odcień. Wydaje mi się, że będzie bardzo uniwersalny do niemalże każdego makijażu, więc liczę, że będzie szło mi z nim całkiem fajnie. Mam dzisiaj go również na oku, ale dodałam sobie jeszcze odrobinkę brokaciku, dlatego tak się pięknie mieni. I używałam go właśnie ostatnio na kilka różnych sposobów. Myślę, że też może być całkiem fajny jako rozświetlacz. Też go używałam jako rozświetlacz i myślę, że i tak będę sięgała po ten, bo jest go cała masa, ale może jak zużyję ten, to ten będę również wykorzystywać jako rozświetlacz. On jest całkiem pełny, że tak to ujmę. Jest go całkiem sporo, może takie delikatne zagłębienie gdzieś tam w nim widać, ale jest go sporo. Więc myślę, że to zużywanie troszkę potrwa, ale liczę, że właśnie przez jego uniwersalność będę sięgać po niego dosyć często. Także w tym roku Carmel Cud Nude i odcień karmelowy, ale jeszcze nie chciałabym się do końca rozstawać z moją paletką Naturalnie Różowa, natomiast postanowiłam, że skoncentruję się na jednym kolorze i będzie to naturalny, którego zobaczcie, jest go naprawdę niedużo. Ja od nagrania odcinka z finałem Project Pan do dzisiejszego odcinka zdążyłam jeszcze kilka razy go użyć i to denko jeszcze się pogłębiło, więc chciałabym po prostu go zdenkować, bo jest go naprawdę niedużo i wiem, że to będzie taka szybka gratyfikacja moich uczynków i szybka nagroda i szybka satysfakcja, dlatego koncentruję się na tym odcieniu. Widać, że on jest tak już, tak wiecie, tylko w zasadzie na brzegach, także
To jest kolejny suchy cień, który mam zamiar zużyć. Chciałabym jeszcze zużyć sobie jeden kremowy, którego data ważności upłynęła z końcem roku, więc on jest tak teoretycznie przeterminowany, ale wiecie, tak ledwo dopiero co przeterminowany. Więc póki nie będę odczuwała jakichś konsekwencji, myślę, że spokojnie jeszcze tam z miesiąc, dwa mogę go poużywać, więc chciałabym się skoncentrować mocniej na samym początku roku właśnie na tym produkcie. Ja gdzieniegdzie widzę, to nie będzie może widoczne w kamerze ani na zdjęciu, ale ja widzę gdzieniegdzie prześwity. Ten produkt już troszeczkę zgęstniał, bo one z początku te płynne cieniobazy z Glam Shopu, bo nie powiedziałam, że jest to cień baza z Glam Shopu w odcieniu miodownik, przepraszam. One są takie półpłynne, one potem robią się dosyć gęste, takie kremowe, ale wciąż można go nakładać, rozcierać i się udaje. Dzisiaj jest moją właśnie bazą pod makijaż, dlatego te kolory się wydają takie ciepłe i mimo, że używałam właśnie sobie tego różowego też, to pod spodem przez ten żółć taki fajny kolor mi się zrobił. W ogóle połączenie tego różowego i tego to jest coś pięknego, bardzo mi się podoba. Jest to jednak taki charakterystyczny kolor, ale liczę, że może będzie fajny do jakichś różnych looków, może jakichś edytorialowych i tak dalej. Myślę, że właśnie skoncentruję się na nie tak na początku roku, żeby się nie wypalić, jeżeli chodzi o kolor. Postanowiłam wyciągnąć sobie również rozświetlacz w żelu z Glam Shopu w odcieniu Era, czyli tak zwany żelek. Chciałabym go zużyć, słuchajcie, bo on już mi mocno zgęstniał. I jak dotykam go, to praktycznie on się nie rusza, bo on wcześniej był taki żelowy, teraz jest bardzo gęsty, ale wciąż jakby całkiem fajnie transferuje się na palec. Dlatego myślę, że lepiej go zużyć, niż żeby mi całkowicie zasechł i był niemożliwy do używania. Więc to jest takie wyzwanie, że prawdopodobnie nie będę w stanie zużyć wszystkiego, bo być może zastygnie mi po prostu na amen i nie będę w stanie go używać, ale ile dam radę, tyle chciałabym poużywać, bo bardzo lubię ten kosmetyk, daje zjawiskowy efekt na oczach, uwielbiam go, więc no nie chcę, żeby się po prostu zmarnował. Używałam go namiętnie w ubiegłym roku i chciałabym go po prostu zużyć, a nie zostawić go na pastwę losu i marną śmierć. Kolejny produkt do oczu, wyzwanie, to będzie kredka w odcieniu zielonym. To jest kredka Glam w Moro. Ona jest już trochę wiekowa, ale ma przepiękny, taki sosnowo-zielony kolor. Chciałabym ją zużyć właśnie dlatego, że jest trochę wiekowa, ale nie umiem się z nią rozstać, bo ten odcień jest moim zdaniem przepiękny i ciężko takie kredki po prostu znaleźć na rynku. Mam kilka pomysłów na makijaże, jakie mogę stworzyć tylko i wyłącznie za pomocą tej kredki, bo to może być jakieś fajne graficzne oko. Fajne będzie na linię wodną właśnie z tym miodownikiem i z paletką Carmel Cud Miód. Myślę, że może fajnie się prezentować. Natomiast jeżeli nie będzie mi pasowało do konkretnego makijażu jako kreska czy na linię wodną, to myślę, że też może fajnie mi się sprawdzić po prostu do zagęszczania linii rzęs górnej. Ja właśnie dzisiaj mam tą kredkę i praktycznie nie widać, że mam tam jakąś zieleń, bo pokrywając przestrzeń między rzęsami i tuszując rzęsy na czarno, praktycznie tego nie widać, więc mogę wciąż używać tej kredki nawet do looków, które nie muszą być kolorowe, tak mi się wydaje, a jednak będę ją jakoś tam systematycznie zużywać. Myślę, że to może być też wyzwanie w tym roku, mogę się wypalić, jeżeli chodzi o kolor, ale no liczę, że właśnie, że może jak przycisnę z nią trochę na początku roku, to jakoś pójdzie. No i słuchajcie, zostały mi dwa produkty do ust. Nie chciałabym w tym roku, a przynajmniej na początku, koncentrować się mocno na zużywaniu kosmetyków do ust, z tego względu, że tak jak wspominałam Wam w poprzednich odcinkach na kanale, nasiliła mi się alergia na produkty do ust. Ja tą alergię mam w zasadzie od czasów gimnazjum, liceum, gdzieś z przełomu i po prostu muszę unikać niektórych kosmetyków do ust. Nie chciałabym wrzucić sobie do projektu jakichś błyszczyków czy szminek, bo wiedząc, że mam je w projekcie, będę chciała ich używać jak najczęściej, jak najwięcej, a to może właśnie prowadzić do alergicznych po prostu reakcji. Ale przygotowałam sobie mimo wszystko dwa produkty i pierwszym z nich będzie szminka, natomiast ja tą szminkę wyciągnęłam głównie z myślą o policzkach. Szczególnie, że ta szminka jest mocno perfumowana, więc też na te usta może nie być do końca ok. Ja dzisiaj mam nałożoną ją odrobineczkę tutaj, no może minimalnie na usta, tak, ale głównie z myślą o policzkach, bo te pomadki są absolutnie genialne, jeżeli chodzi o policzki. To jest szminka YSL Voluped Shine w numerze 12 i to jest taki przepiękny, delikatnie koralowy odcień. Zobaczcie, przepięknie wygląda, ale widzicie, jakie on ma wykończenie. Jest takie błyszczące i takie
półtransparentne, więc na policzki tych pomadek używa się absolutnie genialnie. Już mam doświadczenie po prostu z tym. Wyglądają przepięknie, bardzo zdrowo. Jeżeli się je przypudruje, tak jak ja dzisiaj, to nie ma aż takiego mocnego blasku, ale można sobie zrobić taki piękny, nawilżony, juicy policzek. No i formuła, która jest taka półtransparentna, bardzo łatwo się jej używa, rozciera pędzelkiem czy gąbeczką, bez żadnych plam i śladów, więc bardziej z myślą o policzkach, szczególnie, że ten róż powinien pójść mi dosyć szybko. Postanowiłam sobie ustalić taki cel, tutaj wrzucę Wam zdjęcie na takiej karteczce. Nie chciałabym zużyć jej do końca, bo tak jak mówiłam, nie mogę jej zużywać na usta za bardzo albo zbyt często, dlatego na początku cel, a potem po prostu zobaczymy. No i na koniec przygotowałam sobie konturówkę. Jest to konturówka z Glam Shopu, brudny róż, taka klasyczna do temperowania. Mam ją dzisiaj na ustach, więc myślę, że to może być fajny po prostu produkt dla mnie do zużywania na usta, żeby jednak coś na te usta zużywać, ale żeby nie mieć konsekwencji alergicznych. Więc tą kredkę myślę, że będę używała na całe usta, bo to jest bardzo ładny odcień, taki natura... Złamałam właśnie tą kredkę. Chcę Wam pokazać odcień. To jest taki naturalny nudziak z odrobiną różu, odrobinką może brzoskwini, właśnie taki brudny róż. No taki brudny róż, dosłownie. Na ustach prezentuje się bardzo ładnie, więc myślę, że również będzie to przyjemne zużywanie. Kolor jest dosyć uniwersalny, więc do wielu makijaży powinien mi pasować. Także podsumowując, mam tutaj 19 kosmetyków, licząc oczywiście cienie pojedyncze jako jedna sztuka. Było produktów 20, przygotowałam sobie taką równą liczbę, ale jeden już zużyłam, także zostało mi 19 kosmetyków do zużycia. Jestem mega zmotywowana, mam ochotę się malować, mam ochotę do tych kosmetyków wracać, bo to jest, wiecie, coś świeżego, początek nowego wyzwania, więc jestem naprawdę podekscytowana. Piszcie mi, co myślicie o tych produktach, które zużyję jako pierwsze, z którymi mogę mieć problem. No i oczywiście piszcie mi, jeżeli Wy dołączacie do wyzwania. No i widzimy się na update'cie. Jeżeli chcecie oglądać aktualizacje i jak mi idzie zużywanie, no to zachęcam do subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.